Kod na grę do recenzji otrzymałem od producenta. Seria Command & Conquer ma szczególne miejsce w moim sercu. Do dziś pamiętam, jak otrzymałem wyprutą grę z animacji na 12 dyskietkach i jak zagrywałem się nocami, walcząc raz po jednej, raz po drugiej stronie. Nie powstrzymało mnie nawet to, kiedy rodzice zabierali mi klawiaturę, abym tyle nie grał, a ja i tak tylko na myszce cisnąłem jak szalony. Wreszcie to dzięki Command & Conquer obrałem drogę kariery jako grafik 3D. Mam dużo dobrych wspomnień z serią, więc nie dziwne, że przez wiele kolejnych lat Command & Conquer był dla mnie królem RTS-ów. Zmieniło się to dopiero po wydaniu StarCrafta 2. Dziś serce mnie boli, kiedy widzę, jak zredukowano markę do popierdółek na Androidzie. Szkoda. Ale niszę postanowiło zapełnić inne studio, które jak sądzę też było wielkim fanem klasycznego Command & Conquer i wyszło to naprawdę dobrze. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Tempest Rising w wersji na komputery osobiste. Zapraszam. O Tempest Rising słyszałem od jakiegoś czasu i dość pobieżnie śledziłem, co się z grą dzieje. Pomysł, aby wskrzesić klasyczne RTS-y wydawał mi się spoko, jednak miałem trochę obawy, czy gra w takiej formie nie będzie za bardzo archaiczna. I okazuje się, że nie. Mechaniki RTS-ów się nie starzeją i nadal gra się w to świetnie. Gra opowiada o dwóch zwalczających się frakcjach, GDF i Tempest Dynasty. Powodem ich walki jest tajemnicza substancja Tempest, którą wydobywa się z nie mniej dziwnych roślin pojawiających się na całym globie. Obie frakcje mają swoje powody, aby zapanować nad substancją. Jeśli historia coś wam przypomina, to tak, jest to w zasadzie ta sama historia, co w Command & Conquer. Tam było Tiberium, tutaj Tempest, tam było GDI, tu jest GDF i tak dalej. Elementów zbieżnych znajdziecie w grze od groma, bo gra korzysta z wypracowanych rozwiązań Westwoodu nawet nie garściami, ale całymi wiadrami. Ale po kolei. Tempest Rising to strategia czasu rzeczywistego, czyli RTS. W odróżnieniu od strategii turowej, tutaj wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Naszym celem nie zawsze będzie zmiecenie z planszy przeciwnika. Deweloper Sleepgate Ironworks i tutaj wyciągnął lekcję z gatunku i wrzucił nam i misje opierające się na innych założeniach. Choć jak w każdym RTS-ie, tak i tu, wiele misji możemy przejść starym, dobrym sposobem. Każda misja rozpoczyna się fajnym briefingiem, gdzie wysoki rangi generał zwraca się do nas per commander, jakby ktoś nie wiedział, dokładnie tak jak w Command & Conquer. Z briefingu dowiadujemy się o celu misji, ale i możemy zadać dodatkowe pytania rozszerzające naszą wiedzę o świecie czy jednostkach. Szanuję pomysł, bo jest wpyte. Oczywiście Tempest Rising nie korzysta z filmików z aktorami, jak to było w grze Westwoodu. Tutaj wszystko jest ładnie generowane w czasie rzeczywistym, ale pomiędzy misjami nadal mamy prerenderowane filmiki. Sztos. Misje zazwyczaj rozpoczynamy od budowy bazy. Każdy budynek daje nam dostęp do kolejnych budynków, jak i nowych jednostek. Niektóre z nich trzeba ulepszyć, aby mieć dostęp jeszcze do kolejnych jednostek. Podstawowym budynkiem jest nasza baza. Jeśli zostanie ona zniszczona, w zasadzie jest już koniec, bo nie można stawiać nowych obiektów. Podstawowym surowcem jest Tempest. Zbierają go, cóż za niespodzianka, harwestery. Następnie są one konwertowane na pieniądze. Za nie kupujemy kolejne obiekty, jednostki itd. Budynki potrzebują zasilania, więc wymagają elektrowni. Rozbudowa bazy pożera jakąś część mocy, a jak zasilanie padnie, to cała baza staje i trzeba szybko nadrobić braki w energii. Choć tutaj jest to w pewien sposób prostsze. Brak energii nie wpływa na szybkość tworzenia kolejnej elektrowni. Jeśli zerkniemy na budynki, również wyglądają one niepokojąco znajomo. Baraki Tempest Dynasty to przecież stare, dobre Hand of Nod. Nawiązań jest więcej i miejscami byłem zdziwiony, że twórcy posunęli się aż tak bardzo do kopiowania, bo już ciężko to nazwać inspiracją, serii od Westwood. Naszym orężem są jednostki i tutaj widać już większą zmianę. Wiele jednostek posiada dwa tryby, na przykład moja ulubiona katapulta, która może pełnić rolę czołgu średniego zasięgu lub zamienić się w stacjonarną artylerię o przepotężnym zasięgu. Wiele jednostek ma dodatkowe możliwości, na przykład tarczowniczka posiada specjalną wieżyczkę naprawiającą wszystkie jednostki w danym obrębie. Są tradycyjne pojazdy do przewożenia żołnierzy czy cywilów, czołgi, pojazdy latające o różnej funkcjonalności. Twórcy starali się wykorzystać tradycyjny system papier, kamień, nożyce i nawet sprawnie im to wyszło. Na przykład czołgi są fenomenalne w niszczeniu budynków i celi naziemnych, ale jeden helikopter wroga może zrobić z nich niezłą sieczkę. Pojawią się też pojazdy, które podczas stania w miejscu są niewidzialne. Nie zabrakło inżynierów, którzy naprawią pojazd, zerwany most, ale i przejmą wrogie budynki. Powrócił dobrze znany
znany snajper. Ten najbardziej, a w zasadzie tą najbardziej znaną to Tania z Red Alert, ale w pierwszym Command & Conquer też był komandos, który trzebił wrogów z odległości. Typowi żołnierze, czyli mięso armatnie, zostało trochę dostosowane do dzisiejszych czasów. Są uzbrojeni w drony bojowe, ale nie zabrakło tradycyjnych grenadierów czy typów z miotaczami ognia. Zróżnicowanie jednostek jest duże i trzeba przyznać, że niektóre z nich mogą stać się nie mniej kultowe niż jednostki z Command & Conquer. Wracając do misji, mamy takie, gdzie mamy na początku tylko snajpera i trzeba przedrzeć się przez zastępy przeciwników, czy niewielki oddział, który musi sobie utorować drogę do celu. Te misje w mojej opinii są najlepsze, wymagają planowania i ostrożności, bo tutaj strata każdej jednostki boli. Bardzo fajnie. No i są tradycyjne misje, zbuduj bazę i wyeliminuj wroga. Te misje nie oparły się największej bolączce RTS-ów, mianowicie typowej taktyce brute force, czyli zbuduj 20 czołgów i na hura wbijaj do bazy. Głównym celem jest zniszczenie podstawowego budynku, a potem systematyczne punktowanie kolejnych obiektów i czyszczenie mapy. No i tutaj dochodzimy do pewnego problemu Tempest Rising. Mam wrażenie, że niektóre jednostki nie są dobrze zbalansowane. Na przykład harcownicy, czyli dość słabe jednostki, które mogą być niewidzialne, ale w grupie 10-15 sztuk to już młot na wroga. Zerują energię błyskawicznie, również błyskawicznie eliminują budynki i potrafią niszczyć wieżyczki poza ich zasięgiem. Tak samo katapulty. Kilka katapult rozstawionych w trybie artylerii i przetrzymają zmasowany atak wroga przez wiele minut. Jeśli dodatkowo zostaną wsparte inżynierem, który je naprawia, no to już w zasadzie przeciwnik nie ma szans. Niestety, komputerowe AI to nie człowiek. Jego zagrywki są schematyczne, nie szuka innych dróg do celu. Atakuje zawsze tak samo z tych samych stron. To powoduje, że bronić się przed nimi jest banalnie łatwo i bez obaw zostawiałem bazę samą, skupiając się na działaniu w innym miejscu. Byłem pewny, że moja obrona zmiecie w pył żałosne próby ataku przeciwnika. Sztuczna inteligencja lepiej wypada w obronie, bo nawet nasz zmasowany kontratak potrafi rozbić dobrze rozstawionymi jednostkami. Jednak nie ma co się oszukiwać. Człowiek w tej walce przewyższa komputerowego przeciwnika o kilka długości. Nowymi elementami rozgrywki są doktryny, to umiejętności pasywne. Po każdej misji mamy możliwość jakby upgrade'u jednego z 3 drzewek. Umiejętności są różne, od wzmocnienia konkretnych jednostek po zwiększenie np. promienia radaru. Pomysł fajny, bo nie dość, że dostajemy co kilka misji nowe jednostki, no to jeszcze jesteśmy wspierani doktrynami, ale ponownie przekłada się to na obniżenie i tak dość niskiego poziomu trudności. Kolejną rzeczą, nie mniej fajną, jest możliwość kupowania pewnych umiejętności. Co misję dostajemy jedno okno, które możemy zapełnić ciekawymi nowościami. Może to być możliwość budowania danych pojazdów przeciwnika, albo automatyczny upgrade rangi naszych pojazdów na wyższy. Aby nie było za łatwo, te elementy kupujemy za pieniądze i niektóre z tych umiejętności zajmują 3 lub 4 sloty, więc przez kilka misji musimy oszczędzać, aby mieć tą upragnioną. Oczywiście jest określona ich ilość, więc nie możemy mieć wszystkiego. To bardzo dobry pomysł, ale i kolejne ułatwienie rozgrywki. Fajnym pomysłem są też statusy jednostek, pozytywne i negatywne. Może to być zwiększenie siły ognia i możliwość wykrywania jednostek niewidzialnych. Jest tego sporo, podobnie jak negatywnych statusów typu wyciszenie, które uniemożliwia korzystanie z umiejętności, spowolnienie czy ogłuszenie. Pomysł spoko i dodaje fajnego zróżnicowania do rozgrywki. Muszę przyznać, że gra wessała mnie momentalnie. Ciekawa historia z fantastycznym klimatem, który powraca do korzeni gier RTS-owych. I tak, Tempest Rising jest właśnie takim klasycznym RTS-em w nowych szatach. Dodam, że pod koniec rozgrywki pojawia się jeszcze trzecia frakcja, także nie obyło się tutaj bez niespodzianek. Mam też wrażenie, że pod koniec gry misje są bardziej złożone. Nierzadko zajmują nam one po godzinie czasu. Wykonanie jednych zadań powoduje, że pokazują się kolejne. Często mamy też zadania opcjonalne. Fajnie, bo też te zadania są zróżnicowane. A to ochrona konwoju, a to zniszczenie konwoju w określonym czasie, bo jeśli tego nie zrobimy, powstanie nowa baza przeciwnika pod naszym nosem. Bardzo spoko pomysł, choć do zróżnicowania misji ze StarCrafta 2 trochę brakuje. Ale wciąż trzymamy się tutaj na poziomie fantastycznego Command & Conquer, więc jest lepiej niż dobrze. Z problemów, jakie napotkałem, to to, że czasami jednostki potrafią
zgłupieć. Dajesz rozkaz dotarcia do jednego punktu, a one wejdą w jakąś dziurę i miotają się jak szatan i trzeba je ręcznie wyprowadzać. To był problem każdego RTS-a i jak widać, pomimo upływu lat nadal nie wypracowano koncepcji i technologii, która by sobie z tym poradziła. Drugim problemem, który zauważyłem, to to, że gra często zwyczajnie oszukuje. Na przykład są misje, gdzie przeciwnik atakuje falami. Niby okej, ale atakuje nawet jeśli wykasujemy mu pół bazy i możliwość tworzenia jednostek. Jakby jednostki respawnowały się w środku mapy i nacierały na naszą bazę. To spory problem, bo ideą RTS-ów jest to, że jednostki nie powinny brać się znikąd, bo to burzy całą logikę gatunku. Tutaj niestety czasami takie akcje będą. Oprawa jest fantastyczna. Możliwość przybliżania pola walki pozwoli nam dostrzec mnóstwo detali na jednostkach. Każda z nich wygląda świetnie i jak wspominałem wcześniej, możliwe, że niektóre staną się nie mniej kultowe niż chociażby czołg Mamut. Również doskonale wypadły lokacje. Nie zabrakło misji w Polsce. Lokacje posiadają wiele fajnych detali. Opuszczone stacje benzynowe, zniszczone budynki, zerwane mosty. Pojazdy jadąc mogą kosić drzewa stojące na drodze. Do tego raz walczymy w śniegu, raz w terenach miejskich, a innym razem na pustyni. To też nie pozwala się nudzić i widać, że włożono mnóstwo pracy w oprawę i ta jest naprawdę dobra. Cieszy się Japa, jak widzisz swoją małą armię, która rusza na przeciwnika. Przy bardziej intensywnym ostrzale widać nawet, jak lufy czołgów robią się czerwone. Do tego dochodzą świetne eksplozje i efekty niszczenia budynków. No miód dla oczu fana RTS-ów. Piękna sprawa. Gra posiada też polskie tłumaczenie kinowe i tutaj jest ok, ale niektóre nazwy, na przykład jednostek, wolałbym chyba, żeby były pozostawione w oryginale. Katapulta, harcownik czy tarczowniczka to nazwy, które brzmią po prostu głupio. Dla porównania ich angielskie odpowiedniki to Trebuchet, Scrambler, Shield Maiden. Sami przyznacie, że brzmią jakoś bardziej złowrogo. No ale za to mamy wszystko po polsku, więc też nie ma co narzekać. Tempest Rising dał mi dokładnie to, czego chciałem. Kolejną odsłonę Command & Conquer w starym, dobrym stylu z delikatnymi twistami. Gra nie posiada zbędnych udziwnień i skomplikowania. Opiera się na przejrzystych zasadach z początku gatunku i chwała jej za to. Wszystko okraszone ciekawymi pomysłami, fajnie zrealizowanymi briefingami i oczywiście prerenderowanymi cutscenkami, bo tych też nie mogło zabraknąć. Że gra podobna do Command & Conquer? Jasne i to bardzo, ale to nie ma znaczenia, bo wielu graczy właśnie takiej gry oczekiwało, a jako że seria pod skrzydłami jej w zasadzie gnije, no to tutaj Sleepgate Ironworks postanowił skorzystać ze spuścizny Westwood, dając grę, jakiej fani RTS-owych potyczek potrzebowali. To nie jest gra dla każdego, to zdecydowanie, ale jeśli tęsknisz za staroszkolnymi RTS-ami, to jest to tytuł zdecydowanie dla Ciebie. Klasyczny RTS w pięknej, nowoczesnej oprawie. Widzimy się na polu walki, dowódco. Over and out. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.